Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim bardzo fascynującym i przypuszczam, że wielu z Was zaskoczę, ponieważ, jak wiecie, nasz organizm potrzebuje do pracy całej gammy różnych substancji, różnych witamin, różnych minerałów itd., itd. Kiedy któregoś zaczyna brakować, to nasz organizm możecie sobie wyobrazić jak taką fajną zębatkę, która po prostu jeden drugą wchodzi i tak ładnie to wszystko idzie. I kiedy któregoś brakuje, to nagle ta zębatka po prostu nie może dalej się kręcić. Występują problemy na całej linii. Taką bardzo ważną rzeczą w naszym organizmie, o której bardzo często nie myślimy, to jest, moi drodzy, uwaga, magnez. Tak, to jest rzecz chyba numer 1, którą często mylimy, bo bardzo często weźmiemy sobie witaminkę C lub coś tamtego, pomijamy magnez. To jest bardzo wielki błąd. I dzisiaj powiem Wam, dlaczego to jest bardzo wielki błąd. Ponieważ magnez jest odpowiedzialny za ogromne, ale to przeogromne ilości procesów w naszym organizmie. Wyobraźcie sobie, że magnez aktywuje ponad 600 różnych enzymów w naszym organizmie. Ponad 600. To jest ogromna ilość. On jest za to po prostu odpowiedzialny. Kolejnym takim problemem, za który również magnez jest odpowiedzialny, to jest, kiedy po prostu nie masz energii. Zjesz, wyśpisz się, a pomimo tego dalej nie masz energii. Bo bardzo często zrzucamy to, no nie wyspałem się, zarwałem noc, no jestem zmęczony. Ale kiedy się wyśpisz i ty dalej nie masz energii. Wiesz, dlaczego magnez wtedy jest za to odpowiedzialny? Ponieważ magnez jest jak gdyby takim aktywatorem, pomaga spalać energię w naszym ciele. Może inaczej. Mamy nasze mitochondria, czyli nasze piecyki, jak gdyby nasze zasilanie, nasze bateryjki. To są nasze mitochondria, które mamy w organizmie, w komórkach i tak dalej. One są odpowiedzialne za to, żeby dostarczać nam energii. I teraz, kiedy po prostu nie ma magnezu, te mitochondria nie są w stanie wyciągnąć odpowiedniej ilości energii z tego, co ty jesz. Szczególnie chodzi tutaj o białka. Nie potrafią wyciągnąć energii z tego białka. I tym oto sposobem ty tak lecisz jak gdyby na minimum. Masz podkręcony jak gdyby ten płomień, ten palnik i lecisz sobie na minimum. Bo nie masz po prostu energii, żeby normalnie funkcjonować. Bardzo często też mówimy, no witamina D3, K2, MK7, żeby to sobie brać. Jednak wielu z Was dalej zapomina o magnezie. Magnez jest tutaj mega bardzo ważny, ponieważ pomaga wbudowywać wapń, który się wchłania w nadmiarze, gdy suplementujemy witaminę D3. On się wchłania w nadmiarze, czyli dużo więcej. Szczególnie jak jecie jeszcze nabiał, to nawet powiedziałbym, że jest bardzo szkodliwe wtedy nie brać magnezu, ponieważ może dojść do zwapnień w całym organizmie, bo ten magnez jest potrzebny, żeby ten wapń wbudować tam, gdzie ma być. Bez tego magnezu ten wapń zacznie się osiadać jak gdyby byle gdzie. Dba o odpowiednie pH naszego organizmu. O tym też trzeba cały czas pamiętać, ponieważ on balansuje. Nasz organizm musi się utrzymywać cały czas na jednej linii pH. I kiedy byłoby jakieś zaburzenie, to dla nas oczywiście jest to tutaj od razu koniec i do widzenia. Dlatego magnez też jest za to odpowiedzialny, żeby regulować to pH, żeby ono było cały czas na jednym poziomie. Bardzo często kojarzy Wam się magnez tutaj ze skurczami mięśni. Kiedy nagle mamy jakieś skurcze mięśni, to sobie przypominamy, aha, magnez, no wypadałoby znowu wziąć magnez. Tak, ale tutaj uwaga, bo może być to również potas, niekoniecznie musi być to magnez. Dodatkowo magnez również jest odpowiedzialny za regenerację naszych mięśni, ale również za ich moc. Bo jeden mięsień może utrzymać na przykład 10 kg, a kiedy on będzie osłabiony, bo będzie brak magnezu, to przy 5 kg już będziesz mieć problemy. To jest właśnie też
ta regulacja energii, która bezpośrednio tutaj też odbywa się po prostu w mięśniach. Jeżeli przy tym już jesteśmy, to magnez również jest bardzo, bardzo odpowiedzialny za pracę naszego najważniejszego organu, to jest serca. Ponieważ bez serca, bez tej pompki, no to oczywiście dla nas to jest od razu koniec gry. I jak wiadomo, serce również jest mięśniem. I tutaj magnez odgrywa ogromną rolę, żeby ta praca tego serca była stabilna. Ponieważ bardzo często, kiedy występują właśnie jakieś arytmie, wysokie ciśnienie i tak dalej, to warto się tutaj zastanowić już nad tym magnezem lub też potasem. Najlepiej po prostu wziąć, zbadać sobie poziom magnezu w organizmie, ale trzeba do tego zrobić pełnego jak gdyby badania krwi, które też obejmie jak gdyby tą plazmę i tak dalej, ponieważ duża ilość magnezu jest w komórkach. I tutaj w plazmie właśnie próbuje się organizm utrzymać taki stały poziom. Te takie zwykłe, krótkie, skrócone badanie krwi niestety, ale nie wykaże Wam odpowiedniej ilości magnezu, więc trzeba to po prostu zrobić tak porządnie, się do tego przyłożyć. Problemem jednak jest tutaj tylko w tym, że magnez jest substancją, która się bardzo szybko potrafi ulotnić z naszego organizmu. Ponieważ kiedy mamy stres, no to niestety, ale magnez się wypala o tak, i go nie ma. I do widzenia po magnezie. No kto dziś nie ma stresu w tym życiu, które prowadzimy? Bardzo wielu ludzi niestety ma stres. I nawet najmniejsze rzeczy, które już Cię lekko zestresują, już są odpowiedzialne za to, że nagle ucieka Ci magnez. I pewnie już nieraz zauważyłeś u niektórych ludzi, którzy są bardzo podenerwowani, zestresowani, że nagle zaczyna im oko skakać, brew im zaczyna skakać, ręce im zaczynają drżyć, niektórych łapią od razu skurcze i tak dalej, i tak dalej. To już są pierwsze takie oznaki, że po prostu brakuje Ci już mega mocno magnezu. Ponieważ magnez również jest odpowiedzialny za przewodzenie impulsów nerwowych. Ponieważ nasz mózg wysyła impulsy nerwowe do różnych mięśni, do jelit i tak dalej, do całego organizmu. I te przewodnictwo tych impulsów nerwowych, żeby one z mózgu teraz dotarły na przykład do tego palca, że on się ma zginać, jest odpowiedzialny również, niestety to, ale magnez. I magnez również jest odpowiedzialny w produkcji hormonów, jak na przykład dopaminy, tak zwanego hormonu szczęścia, żebyś cały dzień chodził uśmiechnięty. To jest również magnez, który tutaj również jest za to odpowiedzialny. I braki tego magnezu niestety, ale skutkują katastrofalnymi skutkami dla naszego organizmu. Dodatkowo również magnez chroni Twoje serce podczas stresu, żebyś nie miał problemów właśnie ze swoim serduchem. Bo ono jest tutaj, tak jak mówiłem, najważniejsze. Kolejny problem niestety pojawia się w tym, że nasze jedzenie już od kilkunastu lat, może nawet i więcej, może nawet bym powiedział i kilkudziesięciu lat, niestety, ale to zawiera coraz mniej dla nas potrzebnych składników odżywczych, a tutaj niestety również ucierpiał magnez, ponieważ coraz więcej warzyw, owoców, orzechów i tak dalej, zawiera to coraz to mniej tych pierwiastków i również coraz to mniej magnezu. Stąd pojawia nam się jeden wielki problem, ponieważ nie jesteśmy w stanie już jak gdyby przyjąć tych zalecanych, powtarzam, zalecanych 400 mg magnezu na dzień. Ponieważ to jest oficjalna dawka, która jest tutaj jak gdyby polecana, zalecana i tak dalej. Czy ona jest odpowiednia? Można tutaj dyskutować, ponieważ jest to również jak gdyby ustosunkowane w zależności od tego, jaką pracę masz, ile stresu masz, jaki masz wiek i tak dalej. I w stresie mówi się tutaj tak nawet, że jest to gdzieś nawet około 1000 do 2000 mg na dzień, jeżeli ktoś ma dużo stresu. Ponieważ, tak jak mówiłem, stres wypala bardzo duże ilości magnezu. Uwaga również z magnezem, jeżeli już chcecie sobie jakiś brać, na B6. Popatrzcie sobie, ile macie magnezu, a ile macie B6. Tam przeważnie też pisze dawka na dzień. Ponieważ nie wszystki magnez da się brać
na przykład więcej, żeby osiągnąć tam załóżmy te 400 mg, czy 600, czy ileś tam, żeby nie przekroczyć ilości B6. B6 jest witaminą, która jest potrzebna troszeczkę do wchłaniania magnezu, jednak producenci, nie wiem czy specjalnie, czy niespecjalnie, bardzo często zaniżają poziom magnezu, a podwyższają poziom B6. I tutaj na przykład, żeby osiągnąć te 400 mg takiej pigułki, która ma załóżmy tylko 100 mg, musisz wziąć 4 takie pigułki. Ja tak biorę pierwszy lepszy przykład, nie? Z tego, gdzie się okazuje, że jedna ta kapsułka już masz gdzieś 500 czy 1000% dawki dziennej B6, czyli już masz przekroczone. I kiedy teraz weźmiesz na przykład 4 takie kapsułki, to się okazuje, że nagle masz 4000% B6, a tak naprawdę dochodzisz jak gdyby do tych zalecanych 100% magnezu. Więc na to trzeba uważać. Najlepiej wtedy poszukać sobie czystego magnezu, bez tego B6, gdzie można sobie na przykład jedną kapsułkę wziąć z B6, a resztę uzupełnić już takim, który po prostu nie ma tego B6. Tak ja to przynajmniej robię i tak ja na to uważam. Kolejny problem, który nam się jeszcze pojawia, to są różnego rodzaju leki, które stosujemy, które niestety ale mają bezpośredni wpływ na poziom magnezu w naszym organizmie. Do takich leków należą na przykład lekarstwa na serce, które usuwają nadmiar wody z organizmu, czyli wszelkiego rodzaju leki moczopędne, ponieważ przez to organizm pozbywa się wody, ale z tym pozbywa się również wielu innych pierwiastków. I na przykład właśnie magnezu. I tu bardzo często bywa problem na przykład też z lekami, które kiedyś były na receptę, teraz już od jakiegoś czasu one są po prostu tak dostępne na zapalenie pęcherza. Zaczynało się to na F kiedyś, teraz chyba jest na U, możliwe, nie jestem do końca pewny, bo też tych nazw nie śledzę, ale ludzie, którzy to przyjmowali, tam bardzo często pisało, żeby to przyjmować tylko parę dni, nie dłużej, ponieważ one były silnie moczopędne i niektórzy, którzy ten termin sobie zawalili i brali sobie dalej, nagle kończyli źle, bo niekiedy trzeba było nawet wzywać karetkę, ponieważ za dużo po prostu wywalili bardzo cennych pierwiastków z organizmu i w pewnym momencie po prostu odpływali i trzeba było po prostu bardzo szybko im podłączać kroplówki i z tymi wszystkimi elektrolitami i tak dalej, żeby z powrotem postawić ich na nogi. Kolejny problem to są leki, które zawierają kortyzol, czyli tą przeciwzapalną, to się bardzo często stosuje w autoimmunologii i tak dalej. On również obniża nam tutaj poziom magnezu. Następnie mamy problemy u ludzi, którzy też biorą leki na chore jelita lub też nawet i chore jelita, ponieważ one też mają problem z wchłanianiem tego magnezu, czyli nam się to też po prostu zaburza. Kolejne leki na cukrzycę też mają bezpośredni wpływ na magnez. Antykoncepcja również ma tutaj wpływ bezpośrednio na magnez i tak dalej, czy też na przykład leki przeczyszczające, ponieważ takie też są, żeby cię po prostu przeczyściło i tak dalej. To też również ma wpływ, tak samo jak i ma to biegunka. Nie jeden z was wie przecież, że przy biegunce byliście całkowicie rozwaleni, musieliście brać elektrolity, żeby po prostu znów stanąć na nogi, bo to zmęczenie nie było przez to, że tak często musieliście biegać do kibelka, tylko po prostu, że straciliście tyle pierwiastków i głównie też magnezu. I wtedy właśnie czuć te osłabienie, te rozbicie, gdy organizm nie potrafi wyciągnąć swojej energii z pożywienia i w ogóle z całych rezerw zapasu, ponieważ brakuje mu magnezu. Moja taka uwaga, jeżeli chodzi jeszcze o magnez, to nie musi oczywiście tyczyć się każdego. Mój organizm nie toleruje magnezu wieczorem, ponieważ kiedy go wezmę przed spaniem, to już pospałem. Od razu mi się odechciewa spać, on mnie budzi. Ja magnez muszę mieć rano lub południe, ale nie wieczorem, bo parę razy zrobiłem sobie taki test, bo gdzieś tam zapomniałem, może to był nawet nieświadomy test, brałem magnez wieczorem i przez to nie mogłem spać. U żony całkowicie tego efektu nie ma, bo kiedy żona brała magnez, ona może iść od razu spać. U mnie taki efekt był. Dlatego jeżeli bierzesz magnez wieczorem i nie możesz spać, to może spróbuj wziąć go rano zamiast wieczorem i zobaczysz efekt, czy może nagle będziesz mógł spać, bo taki przypadek był po prostu u mnie, ponieważ ja bardzo szybko szczytuję po prostu swoje reakcje mojego organizmu i wiem, kiedy coś jest anomalią, a co jest normalne.
kiedy byłem nagle całkowicie zmęczony i po wzięciu magnezu nagle byłem całkowicie obudzony, to już wiedziałem, że to jest anomalia. Także moi drodzy, taki filmik o magnezie. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam kolejnej porcji cennych informacji, jakże to ważnych w dzisiejszym świecie, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować. Tego będę również wdzięczny, jeżeli zostawisz po sobie komentarz, stawisz palec do góry, żebyś mi pomógł, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości ludzi, a tak możesz mi tym pomóc, ponieważ jak wiemy, tutaj algorytmy mnie tam nie za bardzo lubią i nie chcą, żeby te informacje dalej poszły, ale Wy to możecie zmienić Waszymi reakcjami, paluszkiem do góry czy paluszkiem na dół, to też się liczy do algorytmu, także wszystko co robicie nam tutaj pomaga w tym, będziemy za to bardzo wdzięczni i oczywiście pamiętajcie ostatnie dni konkursu, który tutaj trwa, ponieważ to już 30 marca koniec. Także jeżeli chcesz jeszcze wziąć udział w konkursie, to masz bardzo fajne produkty w opisie tego filmu, które biorą udział w tym konkursie, które Wam od lat już polecamy, które naprawdę my z nich korzystamy każdego dnia. To nie są produkty, które jak widzieliście pokazuję, bo pokazuję Wam już od 4 lat i my je ciągle używamy, co widzieliście w wielu przeróżnych filmach, to znajdziecie je w opisie tego filmu. Kupując tam coś teraz z tego, wpiszcie sobie konkurs z szamanem i do 30 marca zostawcie nam tutaj pod jakimkolwiek filmem komentarz z Waszą historią na temat tego produktu, który kupiliście. Może być fajna, zabawna, takie lubimy najbardziej, a my już 30 marca będziemy kogoś z Was wybierać, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu, już opłacony z podatkami i tak dalej na czysto, bo to bierze na siebie sklep, który organizuje ten konkurs. I Wy możecie sobie za to urządzić na przykład całą sypialnię, czy cokolwiek innego byście chcieli z tego sklepu brać. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!